jak wymyślasz samochód, to ma on te 4 kółka, kierownicę czy jakąś tam stację kontrolną i ty tak naprawdę jak gdyby grasz, czy konceptujesz, czy designujesz wokół tych takich ustalonych, powiedzmy, schematów, które już gdzieś działają. Tak samo jest ze statkami, z samolotami, z jakimiś elementami, wiesz, mechanicznymi, więc jak najbardziej trzeba bazować, ale może nie jak gdyby reprodukować to co jest w naturze, bo nie ma tak naprawdę nic lepszego niż inspiracja naturą. Ja jeszcze czasem mam tak, że jakieś tam sny, które mi się przyśnią, są w pewnym sensie inspiracją, to zwłaszcza do moich własnych projektów. Zawsze jest tak, że najpierw, zanim do czegokolwiek siądziemy, jest jakiś tam okres przygotowawczy, więc zbieranie informacji, referencji, coś co jak gdyby pobudzi Twoją wyobraźnię, ale też uświadomi Cię w wielu takich techniczno-inżynieryjnych kwestiach. Czyli gdy na przykład wymyślasz nowy stadion czy nową arenę, gdzieś tam bazujesz na tym, co już jest faktycznie w rzeczywistości, bo jakieś tam podpórki czy supportery pod wielkie konstrukcje mają sens i nie ma sensu jak gdyby wymyślać ich na nowo, to jest tak jak wymyślanie kółka. Darek Zabrocki jest artystą koncepcyjnym i ilustratorem. Jego praca polega na tworzeniu grafik i obrazów, które są ucieleśnieniem idei, historii i scenografii, będących bazą do gier komputerowych czy filmów. Pomimo młodego wieku Darek może pochwalić się współpracą z największymi firmami środowiska artystycznego, jak Ubisoft, Sega czy Sony wśród deweloperów gier wideo, czy Universal, DreamWorks albo 20th Century Fox w przemyśle filmowym. Spotkałem się z nim z okazji otwarcia jego pierwszej osobistej wystawy miasta. Mieliśmy okazję porozmawiać, jaką drogę przebył, by osiągnąć obecny poziom profesjonalizmu. Jak się okazało, Darek już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie rysunkiem. Zaczęło się od tego, że jak miałem tam 3,5 lat, to był taki boom na Króla Lwa. I dostałem wtedy od cioci chyba, czy od rodziny z Niemiec kasetę z tym filmem. Przepraszam, czy płakałeś w czasie filmu? Tak. Tak, ja też. I chyba do dzisiaj bym płakał przy takiej słynnej scenie. No. Aczkolwiek no, to było coś niesamowitego, bo po prostu zacząłem to oglądać i jakoś to nawet ja nie potrafię tego wytłumaczyć, po prostu zacząłem mieć taką chęć, że kurczę, chcę zacząć rysować i oczywiście duże podziękowania rodzicom, bo oni jednak zawsze tam pielęgnowali o tą moją zajawkę. Stosy prac rosły równie szybko jak Darek. Pod koniec gimnazjum nastąpiła prawdziwa rewolucja. Darek stwierdził, że to, co do tej pory tworzył na papierze, można zacząć tworzyć na komputerze. Razem kupiłem tablet, gdzieś tam widziałem jakieś fajne prace na internecie i tak mówię, kurde, może to zrobiłem na komputerze. No i chciałem sprawdzić, na początku dla mnie była taka droga przez mękę, bo jednak najwięcej rysowałem na papierze. No tak, właśnie to przejście jakby z papieru na komputer nie jest takie proste. Nie jest takie proste, chociaż niby to tak samo działa, jest taka sama intuicja i tak dalej, aczkolwiek poczułem, że brakuje mi takiego warsztatu malarskiego. Miałem taki swobody w pracy plamą, kolorem, coś co przedstawia, jak gdyby coś co reprezentuje bardziej obrazy niż rysunki. Więc zacząłem intensywnie się uczyć takich, wiesz, podstawowych rzeczy typu teoria koloru, czy w ogóle operowanie plamą. Przez długi czas miałem jakieś problemy z w ogóle używaniem pędzli. Myślałem, że to jest taki, wiesz, że to magic brush robi wszystko, że prace się stały lepsze, a to po czasie po prostu zrozumiałem, że tylko to taka analiza i umiejętność, wiesz, pracy z bryłą, z plamą, która tworzy formę, ma dopiero sens. Żeby poznać dokładnie technikę malarską, Darek zdecydował się na studia na Akademii Sztuk Pięknych w jego rodzinnym mieście Gdańsku. To wiązało się z pewnymi wymaganiami i ograniczeniami co do tworzenia prac. Chodziłem na zajęcia typu rysunek, malarstwo, bo była powiedzmy jeszcze jakaś zajawka wtedy. Miałem bardzo fajnych prowadzących i o tyle miałem, nie wiem, szczęście, czy po prostu też mam taki charakter, że nie chciałem do końca jak gdyby dać się podporządkować tak jak zasugerowałeś i po prostu wyszło tak, że robiłem swoje rzeczy, ale też robiłem to, co jak gdyby było potrzebne do zaliczenia danego semestru i jakoś troszeczkę zmieniło się ich podejście, mi się wydaje, podczas tego mojego pobytu w ogóle w tej szkole, gdyż jakieś 5 lat temu to nie było żadnego artysty czy studenta, który wystawia swoje prace w formie digitalnej na wystawie, a
mi się to w końcu udało, więc troszeczkę ta percepcja się u nich też zmieniała i obustronne przymykanie oka na pewne sprawy i udało się to jakoś tam domknąć. Bardzo ważnym momentem w karierze artysty było otwarcie platformy edukacyjnej Level Up. To się zaczęło od prostych, wiesz, jakichś podcastów na YouTube, gdzie na przykład ja bardzo kaleczyłem wtedy jeszcze angielski, ale było śmiesznie i staraliśmy się jak gdyby przekazać to, co my umiemy w tej sztuce ludziom i ta grupa zaczęła rosnąć. Zaczęliśmy zapraszać ludzi, którzy są dla nas autorytetami, którzy myśleliśmy, że pokażą fajne rzeczy, więc to się przekształciło w taką naturalną, cotygodniową audycję, gdzie gość zaproszony coś tworzy na ekranie albo pokazuje swoją twórczość. Ciężka praca i intensywna promocja opłaciły się. Nieocenione okazały się również bogate portfolio prac na internetowych portalach dla artystów, jak na przykład ArtStation. Grafiki Darka zostały dostrzeżone przez headhunterów i zaczęły spływać do niego różne oferty pracy. Jednym z najgłośniejszych tytułów, nad jakimi pracował, jest Assassin's Creed Syndicate studia Ubisoft. Sytuacja z Ubisoftem była dosyć śmieszna, bo miałem kolegę w ogóle w Ubisoftie i mówi do mnie, że Darek, tam potrzebujemy koncept artysty. No i że moje prace zawsze gdzieś tam przypominały stylem to miasta, klimatem Assassina i zawsze w sumie nie ukrywałem, że to była taka produkcja, przy której no, chciałbym się podpisać, bo gdzieś tam była bliska tej mojej twórczości. To powiedziałem, że no dobrze, to co mam zrobić, bo jestem zainteresowany. I on mi powiedział po prostu, wyślij nam portfolio i do nas, jeżeli się spodoba, to się do Ciebie odezwę. No i wysłałem to portfolio i na drugi dzień dostałem maila, że są zainteresowani. Formą potwierdzenia umiejętności Darka był tak zwany art test, czyli rodzaj próbnego projektu, który polegał na przygotowaniu koncept artu do opisanego w liście scenariusza. Wszystko szło idealnie, aż do momentu, kiedy nagle kontakt z Ubisoftem urwał się. Przez ponad 50 czasu była przerwa po tym. W ogóle ja też nie wiedziałem, dlaczego pisałem do nich, czy coś się stało, czy nie. I tak stwierdziłem, dobra, no to przepadła szansa i nawet nie wiem dlaczego, no ale trudno. A w międzyczasie odzywały się same do mnie studia, bo ja w tym czasie też jak gdyby rzucałem swoje prace i to jest taki właśnie śmieszny okres, gdzie miałem rozmowę tutaj z Ubisoftem, a w tym czasie już zaczęły się negocjacje z Sony. Jeszcze na linii był ILM, czyli twórcy Star Warsów filmowych, i Framestore, czyli studio VFX, które robiło m.in. Grawitację. I te dwa studia mieliśmy wywiady, bardzo fajnie było, ale to tak też się jak gdyby sytuacja rozmyła. Ja musiałem po czasie też to zrozumieć, że w koncept arcie i generalnie w tym świecie industry artystycznym jest tak, że ktoś Cię chce, za chwilę ktoś zmienia plany, bo coś innego wypada, bo projekt wypada, bo pieniędzy brakuje. Także sytuacji jest milion, tylko trzeba się po prostu do nich przyzwyczaić. No a wyszło tak, że Sony było mega zdecydowane i sami się odezwali, jak najszybciej mnie chcieli. I ja powiedziałem, no dobra, to daję wtedy temu szansę i wziąłem tą robotę z Sony Guerrilla Games, to było Sony z Cambridge w Wielkiej Brytanii. I pojechałem na 8 miesięcy na kontrakt. Jak już tam byłem, to po jakimś czasie, chyba 2-3 tygodni, odezwał się do mnie art dyrektor z Ubisoftu, że generalnie przepraszam, że tak wyszło i po prostu czy chcę robić coś na freelance, bo widzi, że już jestem w Sony. Czyli na zlecenia do Assassina, ja powiem, no kurde, pewnie. Jak to mówić, nie? Tak, i oczywiście wtedy w tym czasie robiłem do Sony, a po godzinach, jak wracałem do domu, to robiłem do Assassina. Także tak to trwało przez 8 miesięcy, do Assassina potem się przedłużyło prawie przez rok, ten okres. No ale to był ciężki okres, bo jednak się wykańczałem i fizycznie, i psychicznie, gdyż w ogóle nie było snu. Wszystko się kręciło tak naprawdę wokół pracy. Całe szczęście wtedy sam wyjechałem, więc nikt jak gdyby z mojego otoczenia nie cierpiał. Także ja wychodziłem rano o 8:30 do pracy, wracałem o 18:00 i siadałem do Assassina, także no to był ciężki okres, ale jednak gdzieś tam zbiera swoje plony, więc warto było się przemęczyć, aczkolwiek uważam w tym momencie teraz, że zdrowie i takie zdrowe podejście nawet jest dużo ważniejsze. Po sukcesach w świecie gier i filmów Darek uzyskał światową renomę, która pozwoliła mu rozwijać swoje projekty i marzenia.
Efektem tego jest wystawa miasta, przygotowana we współpracy z Polską Grafiką Cyfrową, organizacją promującą polskich artystów posługujących się nowoczesnymi technologiami przy tworzeniu dzieł. Zapytałem Darka, jak jego podróże wpłynęły na estetyczną formę wystawy. Teraz jak wyjeżdżam, to faktycznie jestem zainspirowany tymi miejscami i poszukuję tej inspiracji wszędzie. Także, tak jak mówisz, miasta będą bardzo inspirowane pewnymi miejscami. Nawet w tych takich wymyślonych designach gdzieś tam jest zawsze szczypta tego miejsca, w którym gdzieś tam się kiedyś znalazłem. I teraz na przykład żałuję, że jak kiedyś byłem w Wenecji, to no nie byłem jak gdyby tak zafascynowany jak teraz bym był, więc moim takim planem też jest sobie pojechać w te miejsca, w których kiedyś byłem jeszcze raz i wziąć aparat ze sobą, czy nawet szkicownik i porysować te miejsca i poanalizować jak gdyby ich architekturę. Taką inspiracją, którą miałem w ogóle taki okres, jak byłem mniejszy, że bardzo dużo rysowałem, ale Gdańska. Samego Gdańska, bo w Gdańsku się urodziłem, w Gdańsku mieszkam, więc doszło do takiego momentu, że byłem zaświrowany na punkcie Motławy, Żurawia, wszystkich takich budynków, które są u nas tam nad Motławą, nad rzeką. A Żuraw to w ogóle był mój ulubiony, więc zawsze gdzieś tam szukałem nawet starych dokumentów, czy starych zdjęć, jak on wyglądał, bo on się w końcu jednak na przestrzeni lat zmieniał. A jak pojechałem gdzieś z rodzicami do Gdańska, to nawet potrafiłem go przytulić, co było takie dziwne w ogóle. Ale gdzieś tam, mimo że nie doceniałem tych takich obcych miejsc, to coś swoje, w którym mieszkałem, było dla mnie bardzo ważne i wydaje mi się, że też wszystko jak gdyby budowało tu taką artystyczną wrażliwość i która uruchamia się podczas gdy widzę jakieś elementy czy miejsca, które mnie dzisiaj inspirują i dzisiaj dużo głębiej jak gdyby analizuję te miejsca, które odwiedzam. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.